Cześć! Dzisiaj będzie coś warsztatowego. Te narzędzia wydatnie pomogą Wam w pracy z modelami i na pewno ułatwią wiele rzeczy. Akurat w tym przypadku, zwłaszcza szlifowanie. Chcecie wiedzieć więcej? To dobrze trafiliście. Oglądacie Exito TV. Ja jestem Wojtek i zapraszam na porady z Podlany. Ten zestaw urządzeń jest marki Proxon. Można uznać Proxona za firmę podobną, konkurencyjną do znanego Dremela. Natomiast Proxon i cały system Micromod charakteryzuje się tym, co już można zobaczyć na tej naszej tutaj piramidce narzędzi, to znaczy mamy samo narzędzie oraz mamy zasilacze do niego, więc kupując jeden zasilacz możemy też kupić wiele narzędzi i sobie je wymieniać w ramach jednego urządzenia zasilającego. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest ta szlifierka skokowa. Ona nie ma ruchu obrotowego, ma ruch skokowy, która będzie nieoceniona przy szlifowaniu wszelkiego rodzaju spoin, które powstają po klejeniu, czy miejsc, które szpachlujemy. Też bardzo dobrze usuwa albo nam szlifuje miejsca po wypychaczach, także to narzędzie wbrew pozorom jest bardzo mocno usprawniające naszą modelarską pracę. Tu jak widzimy są różne końcówki o różnych kształtach, zobaczymy je jeszcze lepiej potem na filmie. Do tego zestawu też dołożony jest zestaw taki startowy papierów ściernych o różnej gradacji, więc właściwie możemy kupując tę szlifierkę od razu przystąpić do pracy, ale oczywiście musimy mieć do tego jeden z tych trzech zasilaczy, bez tego nie ma szans. Te urządzenia są 12V i te zasilacze też oferują dokładnie takie napięcie. Jeżeli chodzi o podstawowe modele, to mamy tutaj dwa. Ten oferuje 12V i 2 A, ten dokładnie tak samo. Główna różnica jest taka, że ten model ma jeszcze regulację obrotów, co akurat w połączeniu z tą szlifierką jest bardzo istotne, ponieważ ona sama w sobie nie ma regulacji, natomiast tu możemy sobie te obroty wyregulować od minimalnych aż do maksymalnych. Do zera nie będziemy w stanie tego zrobić, natomiast ten minimalny bieg, nazwijmy go, jest wystarczający do takiego delikatnego podszlifowywania. Nic nam się w modelu nie zepsuje. Oba te zasilacze są dobre do zasilenia jednego urządzenia. Zresztą więcej portów tutaj nie mamy. Każdy jest jeszcze wyposażony w takie kilka miejsc na bity do szlifowania. Natomiast model najwyższy to jest ten zasilacz. On oferuje możliwość podłączenia aż 3 urządzeń. Daje 4,5 ampera, także to jest już naprawdę mocne urządzenie. Każdy z tych zasilaczy, tak jak widać, dysponuje też taką półeczką rozkładaną, że możemy sobie tam odłożyć nieużywane narzędzie. Każdy ma troszeczkę miejsc, tak jak już mówiłem, na te końcówki szlifierskie, natomiast tylko na końcówki szlifierskie. Jeżeli mamy szlifierkę obrotową z systemu Micromod, to jak najbardziej możemy sobie tam te rzeczy odkładać. Ten, tak samo jak i ten, są wyposażone w regulację obrotów i po prostu są troszeczkę bardziej elastyczne. Dobrze, to ja teraz sięgam po naszą szlifierkę, którą będziemy prezentować i jeszcze kilka słów sobie o niej powiemy. No, jak na porady z Podlady przystało, właśnie z Podlady będziemy nasze urządzenia do prezentacji wyciągać. Ten kabel nam nie będzie tutaj potrzebny. Ja już jestem na powrót. Także urządzenie jest kompaktowe, sam ten zasilacz też nie zajmie nam za dużo miejsca na biurku. I teraz zbliżymy sobie, tu jeszcze widzimy wszystkie końcówki, które są. Niestety na razie Proxon nie oferuje samych tych końcówek w sprzedaży, także jeśli ktoś zastanawia się, czy nie można by ich troszeczkę zmniejszyć, no wiadomo, modele też są bardzo małe, no to należy się zastanowić, ponieważ raczej nie będzie się dało uzupełnić swojego zestawu końcówek, jeżeli okaże się, że któraś, którą na przykład przystrugaliśmy sobie, będzie nam potrzebna w swoim pełnym rozmiarze. A jeżeli chodzi o samo urządzenie, to można je już powoli prezentować. Zaczniemy od szlifierki. Ok, tak jak widzicie, tu jest sama szlifierka, proste urządzenie, tutaj tylko włącznik, wyłącznik, dlatego właśnie jest istotne, żeby mieć zasilacz, który posiada regulację obrotów. To jest zwykły zacisk. Jeżeli chodzi o montowanie końcówek, sprawa jest dość prosta. Robimy tak, przekręcamy i już jesteśmy gotowi do pracy. Tak samo zmiana, 2 ruchy, nie ma problemu. Jeśli chodzi o wybór końcówek, to jest szeroki. Mamy końcówkę trójkątną, tak jak tutaj widzicie. Mamy trójkątną, ale pionową do szlifowania w ten sposób. Końcówkę okrągłą, ale taką bardziej poziomą do szlifowania w ten sposób. Tutaj też pionowa, okrągła. O, taki kształt mało sprecyzowany, ale wbrew pozorom czasem bardzo przydatny. Tutaj do wyobleń, co prawda
Papier lubi się na końcach troszeczkę odklejać, ale to nie jest żaden problem. No i jeszcze takie chyba standardowe i najczęściej używane, czyli kwadratowe. Ta chyba jest najwygodniejsza do szlifowania, bo możecie w ten sposób, tutaj mocując to w zacisku, możecie bez problemu w ten sposób szlifować. I to jest, zdaje się, najwygodniejsza pozycja. No i taka pionowa, jeżeli jest jakieś miejsce trudno dostępne, to można to w ten sposób zrobić. Zestaw uniwersalny moim zdaniem, do większości modeli się sprawdzi. Natomiast jeżeli chodzi, no już sobie te końcówki odsuniemy, natomiast jeżeli chodzi o zasilacz, to wygląda to w ten sposób. Tutaj jest ta półeczka, o której mówiłem, można sobie w ten sposób odłożyć narzędzie. Jeśli chodzi o wtyczkę, tak jak widzicie, jest z jednej strony dość specyficzna, z drugiej strony posiada ten bolec, który uniemożliwia tutaj złe zamocowanie wtyczki w zasilaczu. Da się to tylko w jeden sposób zrobić i to właśnie nie jest ten. Tego, jak widzicie, wszystko jest przemyślane. Po podłączeniu zasilacza ta lampka się zaczyna nam świecić, oznacza to, że zasilacz jest gotowy do pracy, a tutaj mamy regulator obrotów. Skala jest dość umowna. Tu możemy zobaczyć od 1 do 5. Największą wadą, moim zdaniem, jeżeli chodzi o ten zasilacz, jest to, że nie ma tutaj w jasny sposób nigdzie zaznaczone, którą nastawę mamy akurat wybraną, ale to jest niewielki problem na czucie i na słuch i na to, jak szybko nam pracuje urządzenie. Wszystko możemy sobie tutaj wyregulować i tutaj jeszcze 3 miejsca, żeby sobie przechować jakieś bity szlifierskie. No i jeszcze taki mały test na żywo. Wszystko jest podłączone, tak jak widzicie, dioda się świeci. Jeśli chodzi o samą obsługę, to takie jest to głośne, to są najniższe obroty i teraz powoli je będziemy regulować do najwyższych. I z powrotem do najniższych. I możecie też zaobserwować, jaki jest skok tej szlifierki. No i to jest pole, w którym ta końcówka się porusza, więc musimy to brać oczywiście pod uwagę podczas szlifowania modelu. Prosta sprawa, tak to wygląda wszystko odłożone, kompaktowe, bardzo wygodne, no i oczywiście można różne urządzenia podłączać. Przejdźmy do testu na żywo. To zaczynamy nasz test. Na pierwszy ogień będą ślady po wypychaczach zaszpachlowane. To jest standardowa tamijowska szpachla, szara. Włączamy szlifierkę, mamy najbardziej uniwersalną, moim zdaniem, końcówkę założoną, czyli kwadratową, poziomą, papier ścierny średniej gradacji, a obroty ustawione mamy gdzieś w połowie naszego regulatora obrotów i to jest też taka, moim zdaniem, prędkość robocza optymalna. Jeżeli chcemy coś wyszlifować dokładniej, to możemy je zmniejszyć, a jeżeli mamy dużą powierzchnię, którą chcemy zgrubnie wyszlifować, no to wtedy możemy aż do maksymalnych je podkręcić. Jak widzimy, idzie nam bardzo sprawnie, mimo że nie szlifujemy jakoś bardzo długo. Ja wiem, film przyspieszyliśmy, żebyśmy tu nie umarli z nudów podczas szlifowania, które nie jest najbardziej pasjonującą czynnością modelarską. Natomiast też myślę, nawet na tym przyspieszeniu widać, że nie namęczymy się specjalnie szlifując za pomocą tego urządzonka. I tu już praktycznie zakończyliśmy płytkę numer 1. Oczywiście trzeba popatrzeć, trzeba się przyjrzeć, czy nam to wszystko się już dobrze wyszlifowało. Ja to zrobiłem tak trochę zgrubnie, przyznaję, ale jak widać powierzchnia jest całkiem niezła, łatwo ją będzie już doprowadzić do gładszego stanu papierem ściernym. Ślady są zaszpachlowane, szpachla została tylko w tych miejscach, które były wklęsłe. Tutaj jest jeszcze takie jedno, które doszlifuję w tym momencie. Jeżeli mamy troszkę więcej szpachlin narzucone, no to wiadomo, trzeba będzie zacząć delikatnie od góry, nie dociskać za mocno, żeby za szybko nie stępić papieru ściernego. Dobrze też sobie byłoby wyrobić taki odruch, taki nawyk, żeby trzymać końcówkę i całą szlifierkę równolegle do szlifowanego miejsca, do szlifowanego materiału, żeby sobie też nie porobić żadnych krzywizn, żadnych tutaj dołów dodatkowych, kolokwialnie mówiąc. I to już jest gotowa część. Wszystko mamy wyszlifowane, to co potrzebowaliśmy. Plastik jest też wyrównany. To jest zaleta posiadania nieco większej końcówki. No i mamy płytkę numer 2. Tutaj mamy te białe placki. To jest szpachla akrylowa, która lubi czasami uciekać
podczas szlifowania. Zobaczymy za momencik, jak to się będzie przy urządzeniu mechanicznym zachowywać. Mamy też jeszcze troszeczkę zwykłej szpachli tamijowskiej i tak jak możecie zobaczyć, nie ma tutaj żadnej filozofii, trzeba tylko kontrolować mniej więcej, żeby nie przechylać, nie kątować tej końcówki szlifierskiej w stosunku do szlifowanej części. Skok jest nieduży, ale wystarczający, żeby jednocześnie nie było wielkiego ryzyka przegrzania plastiku. Mnie się akurat to nie udało, natomiast przy szlifierkach obrotowych jest to możliwe, że takie coś się zdarzy, że zacznie nam tutaj plastik się jakoś łuszczyć, a tutaj widać, że uciekło w kilku miejscach troszeczkę szpachli akrylowej, ale bez problemu można to jeszcze raz zaszpachlować i jeszcze raz przetrzeć. Powierzchnia jest gładka, nie ma pod palcem żadnych już górek, żadnych nierówności, więc właściwie w kilka minut mamy ślady po wypychaczach zaszpachlowane. Zmieniamy końcówkę, zmieniamy też obiekt naszego testu. Teraz będzie spoina, to jest model shortrunowy, więc ta spoina nie jest idealna i też troszeczkę mamy tutaj przesunięcia na tym skrzydle form, więc sprawdzimy, czy da się tą szlifierką doprowadzić to chociaż zgrubnie do takiego pożądanego stanu, że byłoby to w miarę gładkie i można byłoby zająć się albo doszpachlowaniem tego, co nam tutaj zostaje. Tu jeszcze jest taki zadzior, który też potraktujemy tym papierem ściernym. Ja co prawda w normalnych warunkach jeszcze troszeczkę bym tam popracował nożykiem, żeby oszczędzić trochę papier ścierny, żeby nam się żadna dziura tutaj nie zrobiła, ale jak widzicie, dzięki zastosowaniu tej obłej końcówki, można też powiedzieć cylindrycznej końcówki, nie ma ryzyka, że zniekształcimy sobie krawędź natarcia, że coś nam tutaj się spłaszczy i będziemy to musieli odtwarzać pieczołowicie. Idzie całkiem szybko, ten zadzior też bez problemu się zdziera, chociaż tak jak mówię, normalnie należałoby go jeszcze troszeczkę zmniejszyć. Owszem, widzimy już tutaj, że ta spoina zaczyna się wygładzać, chociaż w przypadku takich modeli na pewno jeszcze trzeba będzie to troszkę delikatniejszymi papierami ściernymi poszlifować. Tutaj założyliśmy troszeczkę grubszą gradację, żeby szybko uporać się z dużym naddatkiem materiału, bo naddatek faktycznie tutaj był spory. Dochodzi jeszcze troszkę nadlewek, ale chcieliśmy te części po prostu mieć w jak najbardziej surowym stanie, żeby pokazać, co można szybko i sprawnie taką szlifierką zrobić. Obroty nie są zmienione, to dalej jest mniej więcej średnie tempo tej szlifierki. Możecie też zobaczyć, że mimo tego, że szlifujemy już ładną chwilę, nic się nie topi, nic nam się tutaj nie łuszczy. Przy szlifierkach obrotowych jest ryzyko, że nam ten plastik zacznie się momentalnie topić, że nam zacznie ta końcówka szlifierska wpadać w plastik. Tutaj to ryzyko jest absolutnie minimalne, prawie że wręcz niewystępujące. No i można zobaczyć, że już jest to całkiem dobrze obrobione. Oczywiście wycyzelować to by jeszcze trzeba, ale tak zgrubnie obrobione jak najbardziej może być. Jeszcze troszeczkę nad tym popracujemy, ale zmienimy sobie końcówkę na znów poziomą, tym razem trójkątną, tak jak możecie tutaj zaobserwować. Oczywiście tu już ryzyko tego, że spłaszczymy sobie jakąś powierzchnię jest większe, więc trzeba szybciutko sobie przesuwać delikatnie, ale to są ruchy, które bardzo łatwo przychodzą do nauczenia się i już po chwili takich treningów z tą szlifierką można bez problemu sobie szlifować naprawdę tak, jak nam jest wygodnie. Trójkątna końcówka szlifierska, umożliwi nam dotarcie do zakamarków przeróżnych w modelu, jeżeli takie będziemy potrzebowali podszlifować. Oczywiście to nie jest urządzenie, które rozwiąże wszystkie nasze problemy związane z kwestią szlifowania w modelu, ale tak jak mówiłem, takie główne elementy konstrukcyjne, czyli jakieś skrzydła, jakieś duże połączenia, ślady po wypychaczach bez problemu nam ułatwi. Jak widzicie, bardzo ładnie nam to tutaj już wyszło. Wystarczy już to tylko ręcznie troszeczkę poprawić. I będziemy mieli ostatni test. Tutaj płat od Wigena, mamy skurcze, które ja tutaj zalałem klejem cyjanoakrylowym z lekką górką, no bo trzeba to wyprowadzić do płaskiego. Te klapy muszą być tam płaskie, a skurcze było bardzo widać. Znowu zmieniamy końcówkę, tym razem na kwadratową pionową. Tu będziemy dokładnie widzieć, jaki ruch skokowy ma szlifierka. Ja tutaj zmieniłem układ urządzenia właśnie po to, żeby nam nie wyjeżdżało na detale, które nie chcielibyśmy, żeby były szlifowane. Nie jest to w przypadku filmowania najwygodniejsze, ale te końcówki dobrze się sprawdzają. Tak jak tutaj widzimy, jak się wyostrzyło już na naszych miejscach problematycznych. Szlifowanie kleju cyjanoakrylowego nie jest przyjemne, bo jest to materiał bardzo twardy
On nie szlifuje się za dobrze i wymaga sporo wysiłku, ale akurat mając taką szlifierkę do dyspozycji, też z papierami o średniej gradacji przyklejonymi do końcówek, to nie jest to już żadne straszne zajęcie. Wystarczy 5-10 minut. My się przy tym nie zmęczymy specjalnie. Trochę będzie, tak jak widać już na naszym zielonym suknie, odpadu, ale przy szlifowaniu zawsze jakiś pył się musi unosić. No i tak jak widzicie, omijając zawiasy od klap, omijając te inne detale, których nie chcę zniszczyć, nie chcę zatrzeć, bardzo sprawnie te narzuty kleju cyjanoakrylowego są likwidowane i jednocześnie skurcze form, które tutaj się przydarzyły, były takie niewielkie zapadliska, nieestetyczne i niedobrze wyglądające. Pod palcem czuję, że już wszystko jest wygładzone, wyszlifowane na gładko, zapadliska są zlikwidowane. Na drugiej stronie możemy się tym też jeszcze pobawić. Dla celów naszego filmu tyle wystarczy. Jeszcze troszeczkę to trzeba wyszlifować, żeby plastik był bardzo gładki, ale jak widzicie, szybko, sprawnie, bez problemu. Słuchajcie, mam nadzieję, że test szlifierki skokowej Proxona się podobał. To jest urządzenie, które oszczędza bardzo dużo czasu i ci, którzy, przynajmniej jeżeli chodzi o naszych znajomych, zaopatrzyli się w taki zasilacz i taką szlifierkę, chwalą sobie bardzo i właśnie mówią, że znacznie szybciej im idzie szlifowanie i dzięki temu mogą albo więcej sklejać, albo po prostu szybciej przejść do malowania. Tyle w tym odcinku naszych porad z Podlady. Jeżeli się podobało, to łapka w górę. Pamiętajcie, żeby subskrybować, kliknijcie dzwoneczek, nie przegapicie wtedy żadnej premiery na naszym kanale Exito TV. Tyle na dzisiaj i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!